Siemanko! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wykonaniem pasty do skóry. Będzie to prosty przepis z 2 składników. Jeśli chcecie zobaczyć, co z tego wyjdzie i jakie będą efekty, to zapraszam Was do oglądania. Jedna z osób poleciła mi, żebym przetestował pewną pastę. Więc tak się fajnie złożyło, że ma ona bardzo prosty skład. Więc na jej bazie wykonamy 3 różne. Ponieważ na końcową twardość pasty wpływa ilość oleju, więc na dzisiejszą pastę wykorzystamy olej lniany oraz wosk pszczeli. Wykonamy to w różnych proporcjach i zobaczymy końcowo, jakie konsystencje otrzymamy. Teraz jeszcze kilka słów co do samego składu tej pasty czy następnych. Oleje się utleniają, czyli jełczeją. Więc aby spowolnić ten proces albo zapobiegać temu, powinno łączyć się to z woskiem pszczeli albo używać witaminy E. Także każda pasta, którą będziemy wykonywali, będzie miała w swoim składzie wosk pszczeli albo właśnie witaminę E, aby zapobiec utlenianiu się wosku. Także przechodzimy teraz do odważania i zobaczymy, co nam wyjdzie. Jedną pastę zrobimy w proporcji 1:4, czyli 30 g wosku, 120 g oleju. Drugą 1:2, czyli 50 g wosku, 100 oleju. I 1:1, czyli po 50 g wosku i oleju. Zagotujemy, roztopimy to wszystko, zalejemy do słoików i zobaczymy, jakie konsystencje otrzymamy. Bierzemy wagę, mam wyzerowane, czyli najpierw 120 g oleju, teraz odmierzymy 100 g, i w ostatnim 50. Odmierzymy teraz wosk. Mamy na 0, więc potrzeba nam będzie 50 g. To za dużo. Może być 50. Jeszcze raz 50. Jest 50. I 30 g. Tak jak tutaj widać, 120 g oleju, 30 wosku, 100 g oleju, 50 wosku oraz 50 g oleju i 50 g wosku. Pozostaje to tylko stopić, zalać do słoików. No i jak wystygnie, zobaczymy, jak ilość oleju wpływa na końcową twardość. Zobaczymy także, jak to się wchłania w skórę, jak ją zabezpiecza przed wodą oraz jak przyciemnia. Także idziemy roztapiać. Dobra, odpalamy maszynę. Najpierw idzie porcja z najmniejszą ilością wosku, czyli tutaj było 30 g wosku, 120 g oleju. Czekamy, aż się rozpuści. Wosk mamy rozpuszczony. Więc teraz będziemy dodawać olej. Trzeba to oczywiście podgrzać wszystko, bo olej jest zimny, więc jak widać pościnało nam się.
Musimy to wszystko rozpuścić. Jak widać, wszystko jest już klarowne. Składniki się dobrze wymieszały. Więc pozostaje tylko nalać do słoika. Pierwszy mamy. Teraz wrzucam kolejny wosk. Tam, gdzie było 50 gram. Więc topimy teraz od nowa. Kolejna porcja wosku roztopiona. Także dolewamy olej. Teraz 100 gram. Także nam się pościnało. Wystarczyła chwila, wszystko jest klarowne, więc kolejny słoik. I napełniamy. Pozostała nam już tylko ostatnia porcja. Więc po raz trzeci roztapiamy wosk. Patrząc od lewej, to tu jest 1:4, 1:2 i 1:1. Ten środkowy już się ścina lekko. Także poczekamy, aż całkowicie stwardnieją, wystygną. No i będziemy testować. Zobaczymy, jaka jest twardość poszczególnych. Całość już wystygła, jest w pełni zimna. Pasty są już twarde. Także tutaj mamy 4:1, 2:1 i pół na pół. Jeśli chodzi o kolor, to żółty, miodowy, coś jak wosk pszczeli. W przypadku tych dwóch próbek zapach jest mocny, czuć olej lniany, więc jeśli ktoś nie przepada za tym zapachem, to będzie musiał użyć jakiegoś innego oleju. Tutaj, gdzie jest pół na pół, to już jest bardziej zapach samego wosku pszczelego. Teraz zobaczymy na palucha, jakie to jest twarde. No tutaj się nie da wbić, bardzo twarde to jest. Tutaj przy proporcji 1:1 trzeba byłoby to podgrzewać i dopiero wsmarowywać skórę, ponieważ nie da się tego zebrać.
szmatką jeszcze cokolwiek. Zobaczymy na skórze. Bardzo opornie. No raczej słabo przyjemne do nakładania. Teraz proporcja 2:1. Tutaj wierzchnia warstwa jest tylko dość twarda, ale później to już jest miękkie, można smarować tym. Jak widać, dość mocno też przyciemniło. Zobaczymy później, jak podeschnie. Teraz ostatnia pasta, gdzie jest najwięcej oleju. No to jest bardzo miękkie. Jak widać, jest taka maść nawet. Mocno oleiste. Nie wiem, czy nawet nie jest za bardzo oleiste. Ogólnie jakbym miał ocenić, to najbardziej mi się podoba ta 2:1. No z tego względu też, że jest więcej wosku, więc zabezpieczy nam to przed wodą. No i trochę oleju też. Wydaje mi się, że to jest dobra proporcja. 2:1. Nie jest tamto też jakoś specjalnie twarde. To już jest bardzo miękkie. Aż się przebija olej lekko. Wygląda jak jakaś papka dla niemowlaka. Nasze próbki przeschły. Tutaj jest nałożone w proporcji 1:1. Jest niewidoczne, ale wątpię, żeby w ogóle tutaj coś było nałożone, ponieważ ta pasta jest twarda, więc lepiej trzeba byłoby to najpierw podgrzać i dopiero na gorąco nakładać. Także to raczej nie będzie z tego efektów. Przy paście w proporcji 1:2 jest delikatnie przyciemnione. Tutaj czuć jakieś resztki jeszcze, więc za chwilę to dotrzemy. I pasta 1:4. Tutaj mamy biały nalot. To są chyba resztki wosku, które się nie wchłonęły. Olej też minimalnie przesiąknął na drugą stronę. Tutaj widać, że dość spore jest to przyciemnienie. Dotrę teraz próbki. Tutaj raczej nie będzie co docierać, no ale zobaczymy. Jak to wygląda? Trzeba to porządnie dotrzeć, bo wcześniej zostawała mi klejąca powłoka.
Teraz to już nie jest wyczuwalne, no ale przed chwilą to się kleiło, więc ewentualne podgrzanie lub dotarcie najpierw szczotką, a później szmatką, żeby zetrzeć pozostałości. Tak to wygląda. Przechodzimy więc do testów. Ta strona z pastą, ta jest bez pasty. Widać, mimo że ta warstwa jest bardzo minimalna i ciężko się to nakładało, to daje nam to już jakieś zabezpieczenie. Nie jest to takie w 100% mocne i dobre, bo jak widać, woda miejscami znajduje dojście. No ale mimo wszystko i tak coś tu zabezpieczyło. Także i tak jestem zdziwiony, bo ta warstwa była bardzo delikatna. Teraz 1:2. Także to już dobrze wygląda. A teraz sprawdzamy proporcje 1:4. Tutaj także otrzymaliśmy dobre zabezpieczenie przed wodą. Te dwie pasty 1:2 i 1:4 porównywalne dają bardzo dobre zabezpieczenie przed wodą. Jak widać też różnią się stopniem przyciemnienia, czyli im więcej oleju też w mieszance, tym później ciemniejszy kolor na skórze. Ładny połysk jest, satynowy. Tutaj 1:1, też nie ma tragedii. No tylko raczej ta warstwa nie jest za gruba, ani też zbyt mocno się nie wchłonęła. Z tego względu, że ta pasta jest twarda. Oprócz wykonania dzisiejszych past uzyskaliśmy także sporo cennych informacji. Jak widać, te pasty bardzo dobrze się sprawdzają, ale w kolejnych filmach będę jeszcze je modyfikował oraz wzbogacał o kolejne składniki. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!